No dobra, Cezary Kozanecki sprzedał 615 tysięcy akcji Synektika, czyli około 7,2% całej spółki, po 350 zł za sztukę. Wartość transakcji około 215 milionów złotych. Gruchaczu, to już nie jest kwota, którą się ma. To jest kwota, przy której człowiek zaczyna podejrzewać, że pieniądz jest osobnym gatunkiem biologicznym i właśnie założył kolonię. Tylko żebyśmy sobie od razu nie zrobili z tego finansowego filmu katastroficznego. Kozanecki nie wyszedł ze spółki. Po sprzedaży nadal ma bezpośrednio i pośrednio ponad 1,43 miliona akcji, czyli około 16,8% Synektika i pozostaje największym akcjonariuszem, czyli to nie jest historia pod tytułem Ostatni gasi światło. Bardziej, właściciel zamku sprzedał jedno skrzydło pałacu, ale dalej mieszka w największej wieży i nadal ma klucze do lochu. A oficjalny powód? Potrzeby osobiste. I tutaj język korporacyjny osiąga stan skupienia nieznany fizyce, bo je potrzeby osobiste mogą oznaczać wszystko. Od zakupu domu po próbę odtworzenia Watykanu pod Radomiem. Przy 215 milionach złotych to już nie są potrzeby osobiste. To są potrzeby posiadające własny herb, ochronę i prawdopodobnie ambasadora. Ale fakt jest tak, Kozanecki mówi, że dalej będzie kierował spółką, realizował strategię i nie planuje kolejnej sprzedaży akcji. I teraz najważniejsze. Ta transakcja sama w sobie niczego nie udowadnia. Prezes może sprzedawać akcje z powodów kompletnie niezwiązanych z przyszłością firmy. Tylko że kiedy człowiek siedzący najbliżej centrum dowodzenia wyciąga ze swojego pakietu 215 milionów, a robi to po okresie historycznie wysokich notowań, to nie wypada krzyczeć katastrofa, ale równie głupio byłoby wzruszyć ramionami i wrócić do oglądania wykresu jak akwarium. Trzeba zadać jedno pytanie. Czy Kozanecki po prostu potrzebował gotówki? Czy przypadkiem wybrał bardzo dobry moment, żeby ją wyciągnąć? Partnerem odcinka jest XTB. Masz tam handel akcjami i ETF-ami bez prowizji do 100 tysięcy euro miesięcznie. Do tego IKE i IKZE, więc możesz inwestować sensownie, a nie tylko na szybko. A jeśli dopiero zaczynasz, to przy rejestracji z kodem SOFKA dostajesz darmowy kurs dla początkujących, żebyś wiedział, co robisz, a nie klikał na ślepo. Zakładać i się nie bać. Lecimy dalej. Przy okazji, nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym. To są tylko wnioski SUFK, więc każdy ruch robicie na własną odpowiedzialność. No dobra, to teraz trzeba zrozumieć, co właściwie napędza ten Synektik, bo bez tego cała historia z prezesem jest jak oglądanie trzeciego sezonu serialu od środka. Spółka robi kilka rzeczy. Systemy IT dla szpitali, radioterapię, radiofarmaceutyki, inne technologie medyczne. Ale prawdziwym nosorożcem w salonie są roboty chirurgiczne Da Vinci. To właśnie ich sprzedaż i serwis są dziś najważniejszą częścią biznesu. Czyli upraszczając brutalnie, Synektik stoi między producentem ultranowoczesnego robota, a szpitalem, który chce takim mechanicznym ośmiorniczkiem operować ludzi. I na tej ośmiornicy robi się tutaj naprawdę duże pieniądze. I teraz robi się jeszcze ciekawiej, gruchaczu, bo Synektik nie stoi na bazarze obok 15 innych handlarzy Da Vinci i nie drze się, panie doktorze, ostatni robot taniej nie będzie. Firma ma wyłączność na dystrybucję tych systemów w Polsce, Czechach i na Słowacji. A później dołożono jeszcze Litwę, Łotwę, Estonię i Ukrainę. Czyli jeśli szpital na tych rynkach chce Da Vinci, to Synektik siedzi przy tej rurze z wodą. I dlatego pytanie o liczbę sprzedawanych robotów jest tutaj tak cholernie ważne. No bo jak przez twoje drzwi przechodzi coraz więcej takich maszyn, to cały biznes zaczyna przypominać hydrant odkręcony kluczem francuskim przez orangutana. A liczby pokazują, że tych robotów faktycznie przybywa. W poprzednim roku finansowym Synektik zainstalował 27 systemów Da Vinci. 19 w Polsce, 5 w Czechach i 3 na Słowacji. Dzisiaj firma obsługuje już 113 takich robotów, z czego 75 działa w Polsce. I to jest ważne, bo zaczynamy rozumieć skalę tej maszyny. To nie jest już jeden robot stojący gdzieś w szpitalu i chirurg robiący sobie z nim zdjęcie do LinkedIna. To jest cała sieć urządzeń rozsiana po kilku krajach, którą Synektik sprzedał albo obsługuje. I właśnie tutaj dochodzimy do pytania, które jest ważniejsze niż wszystkie piękne procenty z prezentacji razem wzięte. Ile tych robotów Synektik będzie sprzedawał dalej? Bo historyczne wyniki możemy sobie oprawić w złotą ramkę i powiesić nad kominkiem. Ale giełda żyje przyszłością. Jeżeli liczba instalacji dalej będzie rosła, to obecna historia wzrostowa ma paliwo. Jeżeli zacznie się zacinać, to nagle ten mechaniczny smok, który przez ostatnie lata ział ogniem, może zacząć kaszleć jak gołąb, który połknął śrub. I właśnie dlatego za chwilę trzeba sprawdzić, jak absurdalnie mocne są obecne wyniki. I czy przypadkiem nie ustawiają poprzeczki tak wysoko, że przyszły Synektik będzie musiał nauczyć Da Vinci robić salto. No i teraz dochodzimy do momentu, w którym Synektik wyciąga wyniki na stół i człowiek zaczyna się zastanawiać, czy oni tam przypadkiem nie hodują pieniędzy w inkubatorze. W trzecim kwartale roku 2025 na 26 przychody wyniosły 292,3 miliona złotych, aż 89% więcej niż rok wcześniej. Zysk netto 55,1 miliona, wzrost o 80%. Gruchaczu, to nie jest poprawa wyników. To jest sytuacja, w której zeszłoroczny Synektik patrzy na obecny i pyta, kim ty, grurwa, jesteś i co zrobiłeś z moją rodziną. I żeby nie było, że jeden kwartał dostał nagle błogosławieństwa od bogów chirurgii. Po 9 miesiącach przychody sięgnęły 733,4 miliona złotych, a w materiale źródłowym widnieje 386,4 miliona złotych zysku netto. Do tego wcześniej sprzedaż działalności kontynuowanej rosła o 35%, EBITDA o 46%, a zysk netto o 50% rok do roku. EBITDA dla normalnego człowieka, wynik pokazujący mniej więcej, ile biznes zarabia na swojej podstawowej działalności, zanim księgowi zaczną odprawiać swoje czarne rytuały z odsetkami, podatkami i amortyzacją. Innymi słowy, prawie wszędzie, gdzie zajrzysz, coś rośnie. Zarząd mówi wprost, to są rekordowe poziomy. I firma nie tylko pokazuje piękne cyferki, ale również wyciąga pieniądze z kieszeni i daje je akcjonariuszom. W 2026 roku dywidenda wyniosła rekordowe 10 zł 75 groszy na akcję. Czyli Synektik wygląda obecnie jak człowiek, który przychodzi na spotkanie w złotej pelerynie, prowadzi 2 tygrysy na smyczy i jeszcze pyta, czy ktoś chce pożyczyć 100 tysięcy. Wszystko wygląda świetnie. Może nawet trochę za świetnie. I tutaj, ptaszyno, zaczyna się prawdziwa giełda. Bo pytanie nie brzmi już, czy Synektik ma dobre wyniki? No ma. Widzimy je. One właśnie weszły do pokoju, kopnęły drzwi i zajęły 3 krzesła. Pytanie brzmi, czy da się takie tempo utrzymać? Bo kiedy rośniesz o 80 czy 90%,
sam sobie budujesz potwora, z którym za rok będziesz musiał się porównać. I wtedy nawet kolejny świetny wynik może wyglądać jak rozczarowanie. A za chwilę zobaczymy, dlaczego KPO i rekordowa sprzedaż robotów mogą sprawić, że dzisiejszy Syneklik właśnie ustawia przyszłemu Syneklikowi poprzeczkę na wysokości stratosfery. No dobra, i teraz dochodzimy do miejsca, w którym Syneklik sam sobie ustawia poprzeczkę tak wysoko, że za chwilę trzeba będzie wysłać ją na orbitę. Wiceprezes zapowiadał, że w roku finansowym 2025 na 2026 firma sprzeda ponad 30 robotów Da Vinci. Dla porównania, rok wcześniej było ich 27, czyli kolejny rekord. Pięknie. Tylko widzu, zapamiętaj jedno. Na giełdzie rekord nie jest medalem. Rekord jest rachunkiem, który za rok przychodzi do ciebie z pytaniem: no dobra, kozaku, a teraz przebij sam siebie. Do tego dochodzą nowe rynki. Litwa, Łotwa i Estonia mają dołożyć kolejne instalacje. Syneklik planuje tam od 4 do 5 nowych robotów Da Vinci w bieżącym roku finansowym, czyli mechaniczna ośmiornica zaczyna pełzać dalej po mapie Europy. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo firma dostaje kolejne miejsca, gdzie może sprzedawać i serwisować sprzęt. Tylko spokojnie, ptaszyno, bo zanim zaczniemy tatuować sobie Da Vinci to the moon na czole, trzeba zobaczyć, co napędza ten popyt teraz. A napędza go między innymi publiczna kasa i KPO, które wspierają zakupy sprzętu przez szpitale. I tutaj zaczyna się najciekawsza rzecz w całym odcinku. Wyobraź sobie, że ktoś przez rok karmi twoją firmę finansowym pasztetem z truflami, a później mówi: dobra, teraz zobaczymy, jak biegasz bez dokładu. To nie znaczy, że po KPO nagle zapadnie ciemność i roboty zaczną uciekać ze szpitali przez wentylację. Ale część obecnego tempa może być wspierana przez wyjątkowo dobry moment inwestycyjny. I to już trzeba mieć z tyłu głowy. Bo problem może pojawić się nie wtedy, gdy Syneklik zacznie robić złe wyniki. Wystarczy, że zacznie robić dobre, ale mniej kosmiczne. Jeśli dziś sprzedajesz rekordową liczbę robotów, masz KPO, nowe rynki i porównujesz się z niższą bazą, to za rok będziesz porównywany właśnie z tym napompowanym potworem. I wtedy wzrost o kilka czy kilkanaście procent może wyglądać przy wcześniejszych plus 80 czy plus 90 jak człowiek, który przyszedł na finał Eurowizji z fletem prostym. Biznes nadal może być świetny. Problem w tym, że rynek może oczekiwać czegoś jeszcze bardziej absurdalnego. No i tutaj robi się naprawdę interesująco, bo od początku 2026 roku kurs Syneklika urósł o około 30%, po drodze kilka razy bijąc historyczne rekordy. Później okolice 400 zł zaczęły działać jak elektryczny płot. Kurs podszedł, dostał popysku i lekko się cofnął. I teraz uwaga, gruchaczu, sam fakt, że akcja mocno urosła, nie oznacza, że jest droga. Ferrari też może być przecenione, jeżeli ktoś sprzedaje je za cenę hulajnogi. Dlatego zamiast patrzeć tylko na wykres, trzeba sprawdzić, ile właściwie płacimy za zyski tej firmy. I tu wjeżdża C przez Z w okolicach 17 po oczyszczeniu wyniku z jednorazowego wpływu Syn 2 Bio. Po ludzku, inwestor płaci mniej więcej 17 zł za każdą złotówkę rocznego zysku spółki. I przy firmie, która potrafiła zwiększać wyniki o kilkadziesiąt procent, to wcale nie wygląda jak wycena wymyślona przez szamana podczas lizania ropuchy. Problem jest gdzie indziej. C przez Z17 przy szybkim wzroście może być całkiem rozsądne. C przez Z17 przy wzroście, który nagle siada do kilku procent, zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Czyli wszystko rozbija się o to, jak długo Syneklik będzie jeszcze zapitalał w takim tempie. I żebyśmy sobie przypadkiem nie urządzili tutaj procesu Syneklika przed Trybunałem Słówkowym, analitycy nadal widzą spółkę bardzo pozytywnie. Wyniki potrafiły przebijać oczekiwania rynku, zysk rósł w dwucyfrowym tempie, pojawiały się kolejne kontrakty, a długoterminowo akcje zrobiły inwestorom taki rajd, że kilka lat temu wykres musiałby patrzeć na dzisiejszy kurs przez teleskop. Innymi słowy, rynek ma całkiem konkretne powody, żeby wierzyć w dalszy rozwój. To nie jest spółka, której jedynym aktywem jest prezentacja w PowerPoincie i prezes z laserowym wskaźnikiem. Tylko teraz połączmy kropki. Rekordowe wyniki, rekordowa sprzedaż robotów. KPO historycznie wysoki kurs i w tym samym otoczeniu najpierw jeden duży akcjonariusz wychodzi z pozycji, a później Kozanecki sprzedaje akcje za 215 milionów. Czy to dowód, że właśnie znaleźliśmy szczyt? Nie. Takie wnioski można sobie wsadzić obok astrologii finansowej i badania przyszłości z układu fusów. Ale czy to jest sygnał, który warto obserwować? Jak najbardziej. Bo jeżeli ludzie siedzący najbliżej firmy zaczynają realizować gigantyczne zyski akurat wtedy, gdy wszystko wygląda idealnie, to warto zadać sobie niewygodne pytanie. Czy rynek przypadkiem nie wycenił już scenariusza, w którym Syneklik musi być zajebisty bez przerwy? No i teraz trzeba zrobić rzecz, której giełdowy internet nienawidzi najbardziej. Dopuścić możliwość, że istnieją dwa scenariusze naraz. Bo pozytywny jest banalnie prosty. Syneklik dalej sprzedaje coraz więcej robotów, rozpycha się w krajach bałtyckich, zwiększa bazę urządzeń do serwisowania i biznes dalej rośnie. Wtedy dzisiejsze rekordy nie są żadnym finałem, są dopiero kolejnym piętrem budynku, którym ktoś właśnie odkrył, że winda ma przycisk jeszcze wyżej. I co ważne, w dostarczonych danych nie ma obecnie fundamentalnych sygnałów, że w firmie coś zaczyna się sypać. Wręcz przeciwnie. Perspektywy branży nadal wyglądają bardzo dobrze. Jest też wersja znacznie mniej filmowa. Kozanecki po prostu chciał zrealizować część gigantycznego majątku. I tyle. Facet nadal ma około 16,8% Syneklika, pozostaje największym akcjonariuszem, dalej jest prezesem i mówi, że kolejnych akcji sprzedawać nie planuje. Więc robienie z niego człowieka, który właśnie zostawił na biurku klucze, kanapę i kartkę powodzenia frajerzy, byłoby zwyczajnie głupie. Możliwe, że sprzedał kawałek majątku w dobrym momencie, bo ludzie czasem lubią zamienić cyferki w akcjach na prawdziwe pieniądze. Szokujące, wiem, ale jest też scenariusz, który mnie interesuje najbardziej. I on wcale nie wymaga żadnej katastrofy. Syneklik może dalej zarabiać świetnie, tylko wolniej. Wyobraź sobie konia, który przez kilka okrążeń zapitala z silnikiem od myśliwca przywiązanym do dupy, a potem silnik odpada
spada i koń dalej biegnie bardzo szybko. Problem? Wszyscy na trybunach przyzwyczaili się już do myśliwca. Jeżeli więc KPO przestanie tak mocno wspierać inwestycje, baza porównawcza zrobi się ogromna, a dynamika wyników spadnie z kosmosu do zwykłego bardzo dobrze, rynek może stwierdzić: chwila, ja płaciłem za kosmos. I dlatego nie kończymy tego odcinka tekstem. Prezes sprzedał, więc uciekajcie, bo to byłoby intelektualne rzucie krew. Pytanie jest dużo ciekawsze. Czy Synekik stoi przed kolejnymi latami mocnego wzrostu, czy właśnie patrzymy na okres, w którym wszystko nałożyło się idealnie? KPO, rekordowa sprzedaż robotów, rekordowe wyniki i wysoki kurs. A Insider wykorzystał ten moment perfekcyjnie? Dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Ale jeśli za rok tempo wzrostu zacznie wyraźnie hamować, to sprzedaż za 215 milionów złotych może nagle wyglądać mniej jak potrzeby osobiste, a bardziej jak timing, za który człowieka wypadałoby oprawić w ramkę i powiesić na wydziale finansów.